Cześć, witam ponownie. Godzina 20, jakaś 15 bodajże chyba, może troszkę później. Jak słyszysz, nagrzewnica pracuje z pełną mocą. Tu Ci chciałem pokazać. Zobacz sobie, mamy ustawioną nagrzewnicę na 8. Tyle amperów pobiera wentylator nagrzewnicy, bądź też cała nagrzewnica na potrzeby ogrzewania. Napięcie 14,5 V, prąd 3 ampery pobierany. Podejdźmy może teraz do komputera, ponieważ ja jestem w trakcie, jeszcze właściwie już powoli kończę, przygotowywania elementów, które mam do wykonania. Jak widzisz, jest trochę materiału, trochę aluminium, trochę prętów takich utwardzanych po wierzchu, tak zwanych prowadnic liniowych, trochę stali, troszeczkę takich grubszych kawałków stali. Mam jeszcze poliamid, brąz, mam trochę towaru do pocięcia. Realizuję zamówienie dla klienta. A jak widzisz, godzina 20:19, dokładnie 18 listopada. Na dworzu według wskazań pogodowych 2,2 stopnia. Przejdźmy sobie do zakładki mojej warsztatu i zobacz, jaka temperatura na podwórku w tym momencie według mojego termometra, który znajduje się w ścianie stodoły, bądź raczej obory, czyli aktualnie mojego warsztatu. Temperatura wynosi 4,4, 4,5 stopnia Celsjusza. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę na warsztacie, przypominam, że jedynym źródłem ogrzewania na warsztacie dzisiaj jest nagrzewnica. Wystartowała od godziny 14, co możesz zobaczyć sobie ładnie po tym wykresie. Jak widzisz, wystartowane od godziny 13:45. O 13:45 mieliśmy tu na warsztacie jeszcze 12,8 stopni Celsjusza. O tej godzinie, jak widzisz, aktualna temperatura to 14,1 stopnia Celsjusza. Tu masz wykres, który pokazuje, jak temperatura narastała w czasie od momentu załączenia nagrzewnicy. Tak, ja wiem, ta różnica temperatury nie jest jakaś super wysoka, ale musisz uwierzyć mi na słowo, że tu na warsztacie jest dosyć przyjemnie w stosunku do tego, jak tu przyszedłem. Oczywiście ja też ruszałem się trochę obsługiwałem tokarkę, trochę ciąłem na pile, zajmowałem się też delikatnie pracą taką bardziej siedzącą przy komputerze, która niestety nie spowodowała u mnie wytworzenia większej ciepłoty. Natomiast jak widzisz, nagrzewnica, bo to ona jest tutaj, jak mówię, jedynym źródłem ciepła dzisiaj w ramach takiego testu, spowodowała wzrost temperatury o 1,3 stopnia Celsjusza. Nie jest to super rewelacyjny wynik, natomiast podniosła temperaturę na tych 150 metrach kwadratowych, które mam nieocieplonego budynku. Także myślę, że jest to dosyć w porządku i dosyć obiecujące. O godzinie 15:30 postanowiłem jeszcze dokonać pewnej modyfikacji i nagrzewnica została na chwilę wyłączona. Już pokazuję Ci dokładnie, co zrobiłem. Podejdźmy do nagrzewnicy, żebym mógł Ci to pokazać. Jak może pamiętasz z shorta, który dodałem o 14, po 14, tutaj zwisał ten przewód, który zaciąga powietrze do spalania do nagrzewnicy. Po pewnym czasie stwierdziłem, że jest błędem pobierać powietrze z zewnątrz pomieszczenia na pracę samej nagrzewnicy, ponieważ tak, ja dostarczam powietrze do wewnątrz, tutaj ciepłe, ogrzane już z radiatora Webasto, natomiast zabieram powietrze z wewnątrz, czyli tak jakbym to ciepłe powietrze z powrotem wyrzucał na zewnątrz. Więc postanowiłem wywiercić w ścianie otwór
ten otwór włożyłem rurę taką ze stali powlekaną tam chyba chromem czy tam czymś innym, nie wiem, taką rurkę miałem, która pasowała mi do tego krójca, do tej rury zaciągającej powietrze. Przeciąłem tą rurę zaciągającą powietrze, połączyłem z tą rurką i tam na zewnątrz założyłem drugą część tej elastycznej rury razem z tym filtrem zaciągającym powietrze. Myślę, że znaczy nie myślę, no to raczej jest normalne, że tak powinno być, ponieważ tak jak mówiłem przed chwilą, jeżeli to powietrze jest zaciągane z wewnątrz, tutaj z pomieszczenia, to my wyrzucamy to nagrzane powietrze na zewnątrz, tak? Więc no, nie zyskujemy nic w ten sposób. No, także to Ci chciałem powiedzieć, że to był mój błąd poznawczy w związku z tą nagrzewnicą. Jeżeli chodzi o odczucia moje tu z temperaturą na warsztacie, no to powiem Ci szczerze, że nie jest źle. Jest tutaj całkiem przyjemnie, mimo tego, że temperatura, która jest na warsztacie pokazywana, to tylko 14,1 stopnia, ale w stosunku do tego, co zastałem dzisiaj tu o godzinie 14, a to co jest teraz, no to jest ok. A jeszcze chciałem Ci powiedzieć, gdzie znajduje się czujnik temperatury, bo to też jest dość istotne. Gdyby ten czujnik znajdował się na przykład na środku pomieszczenia i był zawieszony i zwisał sobie jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, metr od stropu, to myślę, że wskazania temperatury byłyby trochę inne. No, a teraz pokażę Ci, gdzie jest właśnie czujnik temperatury. A czujnik temperatury, drogi widzu, znajduje się tu, w tym miejscu. Tu, w tym miejscu, ponieważ tu, w tej skrzynce znajduje się mój ESPEC 32 do obsługi światełek na warsztacie i to właśnie on odbiera temperaturę, przekazuje informację o temperaturze do systemu dalej. A jeżeli chodzi o czujnik temperatury z zewnętrznej, to tutaj przewód wchodzi, jest otwór w ścianie i ten czujnik znajduje się tam na zewnątrz w ścianie. I jego odczyt też może być również przekłamany, ponieważ ściana oddaje ciepło z budynku. Także odczyt na pewno jest zawyżony. Co jeszcze będę chciał ogólnie z tą nagrzewnicą zrobić? No to co mówiłem, tak? Odzysk ciepła, ponieważ uważam, że to jest konieczne. Zobacz zresztą sam, jak rura wygląda w tym momencie po nagrzaniu. Ja może spróbuję zaświecić światełko. Zobacz, jak ona zmieniła kolor, tak? To znaczy, że bardzo dużo ciepła tą rurą jest wyrzucane na zewnątrz budynku do atmosfery. Moim rozwiązaniem na odzysk tego ciepła do pomieszczenia będzie, tutaj daję rurkę wewnątrz i tu dam taką długą rurę kominową, jakby to powiedzieć, od kominków no, domowych, o, tak to mogę ująć, takich wolno stojących, ale z tym, że na tej rurze będzie radiator, tak? Takie, powiedzmy, że blaszki przyspawane do tego, bądź cokolwiek innego. Być może jeszcze na ten radiator założę drugi kołnierz, który będę przedmuchiwał wentylatorem, tak żeby jeszcze poprawić odbiór tego ciepła. Dlaczego decyduję się na zastosowanie takiej grubej rury? Ponieważ uważam, że to będzie najlepsze rozwiązanie, taki kompromis pomiędzy długością czyszczenia wymiennika a pracą taką bezobsługową na grzewnicy. Wszyscy stosują grzejniki. Ja myślę, że zastosowanie grzejnika jest ok, w porządku, fajne. Natomiast grzejnik ma to do siebie, że on ma cienkie przekroje wewnątrz. A te cienkie przekroje będą powodowały w czasie to, że on będzie się zapychał, będzie zachodził tą sadzą czy tym nagarem z procesu spalania ropki, no bo ona nie jest czysta, także wytrącają się tam różne inne substancje chemiczne, powodując zanieczyszczenia w postaci jakiegoś tam nagaru, nalotu czy czegokolwiek innego. Więc uważam, że zastosowanie takiej rury kominowej, podłączenie właśnie wylotu spalin do takiej rury kominowej spowoduje, że to będzie taki
kompromis pomiędzy odzyskiem ciepła a długością serwisowania tego. No, to tyle z mojej strony. Super, że obejrzałeś ten materiał. Ja ogólnie z dzisiejszego testu jestem zadowolony. Nie wiem, czy powiedziałem Ci też, ile urządzenie spaliło paliwka. Mówiłem, albo nie mówiłem, już nie pamiętam, ale powtórzę jeszcze raz na koniec filmu. Jest taki. Nie wiem, czy to zobaczysz, ale tu już nic nie widać. Może jeszcze odkręcę korek, żeby Ci pokazać. Zobacz sobie, tam jeszcze ten sprzęt zaciąga paliwko. Myślę, że około pół litra jeszcze jest. Wystartowaliśmy z stanem na tą kreseczkę. To jest 1,5 litra. Ja w trakcie jeszcze pracy, gdzieś koło godziny 18 chyba, dolałem litr paliwka za pomocą takiej miareczki. Także powiedzmy, że na te 6 godzin pracy ta nagrzewnica zużyła 2 litry, z tym, że do godziny zaraz sprawdzę jeszcze na wykresie, do której godziny, bo to po wykresie widać dobrze. Do godziny do godziny 16 nagrzewnica pracowała na szósteczce, na 6L, a od godziny 16 już później przestawiłem ją na 8L. 8 Hz bodajże, tak to się nazywa. Także przez ten cały czas, przez 2 godziny plus 4 godziny, no to w zależności od mocy, nagrzewnica ogólnie przez ten cały czas pracuje non-stop, pomijając te, nie wiem, 10, 15 czy 20 minut na wymianę, na zmianę konfiguracji tej rurki dolotowej powietrza. Ona pracuje non-stop i zużyła 2 litry, bo ja jestem przekonany, że tam jest jeszcze pół litra, no bo wiem, że tak jest. I ogólnie na koniec filmu jeszcze też zmieniłem konfigurację również samej nagrzewnicy. Jak widzisz, popodkładałem podkładki i trochę ją inaczej ustawiłem. Pochyliłem ją w tym kierunku i pochyliłem ją do ściany po to, że tam w zbiorniku pokazywałem wcześniej jest jak to się mówi? Ta dziurka, przez którą spływa ropka do pompki. No, zrobiłem to po to, żeby maszyna mogła wyssać praktycznie całe paliwo z zbiornika. O, i tyle. No, także dziękuję za to, że obejrzałeś cały materiał. Zachęcam do polajkowania i do subskrypcji kanału poniżej. A już niedługo robię odzysk ciepła z tej nagrzewnicy, bo widzę, że ma to urządzenie potencjał. No, także to tyle z mojej strony. Zapraszam Cię również na moje następne materiały, które będę dodawał. I tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.